No a tu macie przykład, jak trawa, mniej więcej ile to miejsca zajmuje, kilka centymetrów, jak widać. Oczywiście tutaj jest żwir, ale generalnie to, co tutaj jest przy wierzchu, to są jakieś rozkładające się martwe trawy z poprzedniej generacji. Także potem jakby się to rozłożyło wszystko, no to podejrzewam, żeby było puste miejsce pod płytą. No a tego nie chcemy, raczej chcemy, żeby się płyta na czymś opierała. Usuwanie darni spod fundamentu jest kluczowe z kilku powodów, które mają na celu zapewnienie trwałości i stabilności budynku. To główne przyczyny. Zapobieganie osiadaniu budynku. Darń, które składa się z warstwy gleby oraz korzeni i trawy, jest materiałem organicznym, który z czasem może ulegać rozkładowi. Rozkład ten prowadzi do zmniejszenia objętości materiału, co z kolei powoduje osiadanie fundamentów. To osiadanie może prowadzić do poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych budynku. Stabilność i nośność podłoża. Gleba pod fundamentem musi być stabilna i mieć odpowiednią nośność, aby mogła przynosić obciążenia konstrukcji. Darń nie spełnia tych wymagań ze względu na swoją strukturę i skład. Usunięcie darni pozwala na dotarcie do bardziej stabilnych warstw gleby, które mogą odpowiednio wspierać fundamenty. Zapobieganie nierównomiernemu osiadaniu. Jeżeli darń nie zostanie usunięta, różne obszary fundamentu mogą osiadać w różnym stopniu, co prowadzi do nierównomiernego osiadania. Nierównomierne osiadanie może powodować pęknięcia i uszkodzenia ścian oraz innych elementów konstrukcyjnych. Ochrona przed wilgocią i korzeniami. Darń może przyciągać wilgoć i wodę deszczową, co może prowadzić do problemów z wilgocią wokół fundamentów. Dodatkowo korzenie roślin mogą wnikać w fundamenty, co może prowadzić do uszkodzeń i osłabienia konstrukcji. Ułatwienie prac budowlanych. Usunięcie darni i wyrównanie podłoża ułatwia prowadzenie prac budowlanych, w tym wytyczanie, wykopywanie i wylewanie fundamentów. Równa i stabilna powierzchnia jest niezbędna do prawidłowego wykonania fundamentów. Podsumowując, usuwanie darni spod fundamentu jest niezbędne, aby zapewnić stabilność, trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji budynku. Dzięki temu fundamenty mogą być osadzone na odpowiednim podłożu, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń w przyszłości. W następnym odcinku, albo w którymś tam następnym, jeszcze nie wiem. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.